Teraz kolejną opcją jest tak zwane menu serwisowe. I żeby wejść w menu serwisowe, będąc na ekranie startowym, muszę przytrzymać przez minimum 10 sekund ten dolny klawisz. Po 10 sekundach lub więcej puszczam. O, i jestem w menu serwisowym tak zwanym. Tutaj klikając przycisk menu mam wybór dwóch podmenu. To pierwsze menu tutaj z tą ikonką transmisji to jest ponowne bindowanie, czyli gdybym chciał teraz ponownie zbindować sterownik z centralą, wchodzę w to menu, potwierdzam. Oczywiście teraz centrala nie jest w trybie bindowania, bo 10 minut minęło, więc no bind, no bind pokazuje mi, ale gdyby centrala była w trybie bindowania, to byśmy się połączyli. Teraz kolejnym menu, tu pod menu w tym trybie serwisowym, to jest tryb nastaw, tak? Czyli taki tryb, gdzie chcielibyśmy zmienić pewne parametry urządzenia. Więc wybieram menu, potwierdzam i teraz mam tutaj numery i nastawy. I teraz po kolei, to jest oczywiście opisane w instrukcji. Pierwsza i druga nastawa dotyczy wentylatora nawiewnego i wywiewnego w trybie standby. I tak jak powiedziałem wcześniej, tu mamy 0% ustawione, czyli w trybie standby jak wybieramy, to wentylatory pracują na 0%. Oczywiście mogę to zmienić z jakiegoś powodu, gdybym chciał. Powiedzmy, chcę, żeby ten tryb sobie ileś tam procent miał, czyli wchodzę sobie tak w te nastawy, tutaj zmieniam i już mam 10%. I w tym momencie nastawiłem wentylator nawiewny na 10%. Muszę pamiętać też, żeby zmienić wentylator wywiewny, czy druga pozycja, też na 10%, żeby mieć zbilansowaną wentylację. I potwierdzam, zapisuję do urządzenia i jesteśmy gotowi. Teraz możemy przejść przez kolejne biegi, że teraz 3 i 4 to są nastawy wentylatorów nawiewnych i wywiewnych dla biegu away. Dalej 5 i 6 to jest nastawa dla biegu home, dla trybu home. 7 i 8 to jest nastawa nawiew-wywiew dla trybu home plus tak zwanego, czyli taki już mocniejsza nastawa, 80%. Czyli każdą tą nastawę mogę wejść i zmienić. Oraz tryb 9 i 10 to jest ten tryb party, czyli boost, czyli 100% wydajności urządzenia, w tym przypadku Premier 450, czyli 450 metrów sześciennych przy 100 paskalach. I jakby w ten sposób do tego trybu 10 włącznie mogę manipulować nastawami biegów. Następny tryb, pozycja 11 to jest tryb pracy nagrzewnicy wstępnej. Jeśli nagrzewnicę wstępną podłączymy, to jest informacja dla algorytmu, że od minus 3 stopni temperatury zewnętrznej, oczywiście ten algorytm jest bardziej skomplikowany, ale to jest taki jeden z punktów odpalających nagrzewnicę wstępną. Tu mogę zmienić z jakiegoś powodu, mogę ustawić go trochę niżej na przykład lub wyżej, jeśli tak uważa instalator, oczywiście w granicach rozsądku. Kolejny tryb 12 to jest wybór nagrzewnicy wstępnej. Tutaj możemy wybrać wejdę sobie może, między wartościami 0, czyli brak nagrzewnicy wstępnej, wartość 1, czyli nagrzewnica on-off, którą obecnie oferujemy do Premier i tryb 2, czyli nagrzewnica płynnie sterowana 0,10 V, którą wkrótce tutaj, mam nadzieję, dorzucimy do zestawu. Ale wychodzę, potwierdzam sobie, że mam nagrzewnicę typu on-off, lub w ogóle, bo akurat tutaj w tym urządzeniu nie jest podłączona, więc wyłączę i OK. Teraz kolejne menu, przechodzę, 13 pozycja, to jest test nagrzewnicy i gdybym teraz miał tę nagrzewnicę podłączoną, wiadomo, że ona się załączy dopiero wtedy, jak będzie minus 3 na zewnątrz. Ale gdybym chciał sprawdzić, czy ona działa rzeczywiście fizycznie, wchodzę sobie w tą pozycję, wybieram jeden, potwierdzam i płyta główna załącza zasilanie na styczniku nagrzewnicy. I to jest jakby taki test sprawdzania działania nagrzewnicy wstępnej. Kolejny punkt, 14, to jest sterowanie bypassem. I tutaj tryb 0 oznacza, że auto, domyślnie. Tutaj podobnie jak w tym menu, które widzieliśmy na początku tego filmiku, tutaj dodatkowo mogę zmienić domyślne nastawy, czyli mogę wejść i powiedzieć, że mam tryb auto, bypass mam 1 otwarty, bypass 2 zamknięty. Oczywiście tu wrócimy sobie do trybu auto, ciach. Kolejny punkt, 15, to są nastawy związane z zegarem i tutaj mogę zmienić między czasem letnim a zimowym
Tutaj nastawy 4 oznacza nastawy dla Europy i tutaj w tym się poruszamy. Dalej, pozycja 16 to jest przesunięcie strefy czasowej. Gdybyśmy z jakiegoś powodu chcieli tu zmodyfikować naszą strefę czasową, to tutaj możemy zmienić te wartości z krokiem co 30 minut. Z tego co pamiętam i tutaj właśnie tak, co 30 minut przesuwamy strefę czasową, czy przed godzinę. OK, potwierdzam, to bardziej informacja dla zagranicznych klientów, którzy instalowaliby w innych strefach. Następna pozycja 17 to jest tryb edycji czasu. Tutaj zostawiamy ten parametr na 1, bo to są automatyczne stawy przygotowane przez nas. I pozycja 18 to jest, tu możemy zmodyfikować te tryby programowania dni tygodnia. Tutaj domyślną wartością, jakby tutaj możemy zmienić między wartością 1, 2 i 3 i to odpowiada tym nastawom 1 dzień tygodnia, tydzień, poniedziałek, piątek, sobota inne lub każdy programator na inny dzień. I tu możemy dodatkowo też te domyślne wartości zmienić, ale to też mamy dostęp przez sterownik, więc tutaj postawiamy te wartości raczej niezmienione, czyli w trybie 2 na przykład, czyli od poniedziałku do piątku jedna nastawa, od soboty do niedzieli druga nastawa. Potwierdzam, to jest obecnie koniec tych nastaw, oczywiście z czasem możemy też je zmodyfikować. My jako producent też większy dostęp. Póki co te 18 pozycji wystawiliśmy do edycji poprzez ten sterownik.